W dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń poinformujemy o raporcie kwartalnym ENF, wspomniemy o wzroście liczby adresów portfeli Litecoin oraz opowiemy o sukcesie Hashpeq Wallet, Koala Club oraz Hedera Sentient. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Mamy nowy tydzień, więc czas na aktualizację adopcji Chainlink. W ubiegłym tygodniu odbyło się 20 integracji usług Chainlink w 7 różnych łańcuchach. Pośród tych łańcuchów znalazły się sieci Arbitrum, Avalanche, BNB Chain, Ethereum, Phantom, Optimism i Polygon. SuiScan to pełna najróżniejszych funkcji platforma służąca do eksploracji i analizy danych w ekosystemie SUI. SuiScan został opracowany przez StakeTab. StakeTab jest zespołem zajmującym się profesjonalną walidacją w różnych sieciach. Binance Academy w kolejnym artykule porusza wątek kraników kryptowalutowych. Kraniki kryptowalutowe pozwalają użytkownikom zdobywać nagrody w zamian za wykonywanie prostych zadań. Wspomniane kraniki są raczej dobrze znane użytkownikom, jednak należy pamiętać, że istnieje wiele typów kraników. Osoby zainteresowane tą tematyką zachęcamy do zapoznania się z artykułem poświęconym tej tematyce na stronie Binance Academy. Sieć Avalanche wyróżnia się złożonymi strategiami DeFi, które wymagają sieci o wysokiej wydajności. Na sieci Avalanche możecie handlować tokenami AVAX, BTC oraz ETH, natychmiastowym rozliczeniem transakcji oraz niskimi opłatami transakcyjnymi na giełdzie GMX. Raport kwartalny ENF jest już dostępny. Zachęcamy do sprawdzenia wspomnianego raportu. Zapoznanie się z tym raportem pozwoli uzyskać informacje dotyczące najważniejszych kamieni milowych zrealizowanych przez EOS. Zostało już mniej niż 48 godzin do premiery Chainlink Staking V0.1. Rozwiązanie Chainlink Staking umożliwi społeczności przyczynienie się do rozwoju kryptoekonomicznego bezpieczeństwa infrastruktury Oracle. Polkastarter informuje, że Sei Network może obecnie przetwarzać około 18 000 zamówień na sekundę przy czasach blokowania na poziomie 800 ms. Takie działanie tej sieci spełnia wymagania z punktu widzenia DEX opartego na księdze zamówień. Dane on-chain pokazują, że liczba adresów portfeli Litecoin nadal rośnie w stałym tempie. Na początku roku liczba adresów portfeli wynosiła około 117 milionów. Obecnie istnieją 162 miliony takich portfeli. Czwarty tydzień kampanii marketingowej Xcat dobiegł do końca. Ponadto Xcat zaktualizowało swoją wtyczkę. Prawdopodobnie kampania zostanie przedłużona ze względu na warunki rynkowe w celu maksymalizacji wartości. ODOS ogłasza integrację z Avalanche. Sieć Avalanche zapewni ODOS 41 źródeł płynności, w tym Trader Joe, Platypus oraz Pangolin. Również multi-token input jest teraz dostępny dla użytkowników Avalanche. Hashpeq Wallet składa gratulacje dla Koala Club oraz Hedera Sentient z okazji wysprzedania kolekcji NFT składającej się z 1000 tokenów. Dodatkowo możemy przekazać informację, że Hashpeq Wallet w ciągu 2 minut przetworzył prawie 900 transakcji NFT. Przypominamy o IO tokenów Creo na platformie Kanga Exchange. Creo Play to oparta na technologii blockchain platforma do gier przeznaczona dla programistów z całego świata. Oprócz dostarczania platformy, dla twórców gier Creo Engine zajmuje się również produkcją gier. Wspomniane IO odbędzie się już 8 grudnia. Dash przedstawia swojego partnera, czyli AnkerPay. AnkerPay jest łatwym w obsłudze procesorem płatności kryptograficznych. AnkerPay charakteryzuje również brak zmienności. Punkt sprzedaży można ustawić obok bankomatów w galeriach handlowych i sklepach. Clipper jest już na żywo na sieci Arbitrum. Użytkownicy Clippera mogą teraz cieszyć się większą liczbą tanich, błyskawicznych wymian. Clipper wyróżnia się brakiem whitelist, brakiem limitów wpłat oraz brakiem okresu blokady. Elon Musk twierdzi, że wsparcie partii demokratów przez SBF-a opiewało na znacznie większą kwotę niż wcześniej przypuszczano. Naturalnie nasuwa się więc pytanie, co z resztą tych pieniędzy. Najprawdopodobniej nie padły jeszcze ostatnie słowa w sprawie SBF-a, który jest odpowiedzialny za niezgodne z prawem wykorzystywanie środków klientów giełdy FTX i Alameda Research oraz inne podejrzane praktyki. Elon Musk twierdzi jednak, że SBF prawdopodobnie przekazał jako dotację dla demokratycznych kandydatów ponad $1 miliard. Delikatnie mówiąc, jest to o wiele więcej niż wspomniane wcześniej $40 milionów. Musk również zastanawia się, gdzie podziały się te pieniądze. Być może nieco więcej światła na tą sprawę rzucą wyniki przesłuchania SBF-a. Wielu przedsiębiorców, m.in. prezes Polygon Ryan Wyatt, jest zaskoczonych opieszałością działań w tej sprawie. Mike Novogratz uważa natomiast, że SBF powinien trafić za kratki.
Opinia publiczna, szczególnie osób związanych z kryptowalutami, otwarcie krytykuje wszelkie próby wybielenia SBF-a, jak te, które miały miejsce podczas jego publicznego okazywania skruchy na konferencji 30 listopada. Przypomnijmy, że na konferencji Dealbook Summit SBF po raz pierwszy publicznie opowiedział o tym, co zaszło i okazywał skruchę. Niestety samo słowo przepraszam nie sprawi, że życiowe oszczędności wrócą do ich właścicieli w cudowny sposób. W trakcie przemówienia SBF prezentował się w roli ofiary, a na koniec otrzymał salwę oklasków od widzów. Bored Ape Yacht Club to zdecydowanie najpopularniejsza kolekcja NFT i faworyt do odkrycia poprzedniej hosty, która była na dodatek szczególnie nastawiona na boom związany z niewymienialnymi tokenami. Właśnie u szczytu szumu o Bored Ape Yacht Club giełda Coinbase ogłosiła trylogię filmów krótkometrażowych inspirowanych projektem NFT. Dziś jednak wiemy już, że firma wstrzymała na razie pracę nad produkcją. W tej sprawie wypowiedział się rzecznik Coinbase, jednak tą wypowiedź możemy uznać za dość powściągliwą. Nie dowiedzieliśmy się, co wpłynęło na taką właśnie decyzję. Dziwi szczególnie fakt, że trylogia przedstawiająca znudzone małpy miała poparcie samego Yuga Labs, czyli twórców wspomnianego projektu. Pozytywnie do sprawy odnosili się zapewne również posiadacze tych tokenów NFT, gdyż każdy z nich miał otrzymać $10,000 za udzielenie praw licencyjnych na potrzeby filmu. Pierwsza część trylogii została opublikowana w lipcu tego roku na popularnych social mediach i jest ona nadal dostępna. Pierwsza część trylogii Coinbase została szeroko skrytykowana przez społeczność NFT, a media społecznościowe rozpaliły dyskusję na temat zagmatwanej historii ukazanej w produkcji, długich napisów końcowych i braku znaczących elementów samego Bored Ape Yacht Club. Moment publikacji został także uznany przez wielu za niefortunny, bądź nawet niewłaściwy, gdyż stało się to po tym, jak giełda zwolniła w czerwcu blisko 1100 pracowników. Możemy tylko spekulować, ale zapewne jednym z powodów wycofania się Coinbase z omawianego projektu jest po prostu znaczący spadek zainteresowania tokenami NFT przez szeroko rozumianą ulicę. Nie ma się co oszukiwać, hossa już dawno przeminęła, a to właśnie jej w dużej mierze projekty takie jak Bored Ape Yacht Club zawdzięczają bajeczne wyniki. Ceny małp spadły ostatnio poniżej $60,000 za token, gdzie szczyt wynosił jeszcze w kwietniu blisko $430,000. Nie ma co się zresztą oszukiwać, że sytuacja w innych gałęziach branży jest kolorowa. Nie tak dawno informowaliśmy przecież, że wycena giełdy Coinbase jeszcze nigdy nie była na tak niskim poziomie. Amerykański Departament Sprawiedliwości skazał w maju przestępcę na 42 miesiące więzienia za prowadzenie programu, który oszukał inwestorów na ponad $5 milionów. CFTC ogłosiło, że Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wydał nakaz zgody na stały nakaz sądowy, restytucję i godziwe zadośćuczynienie przeciwko Jeremiemu Spencerowi. Mężczyzna popularny w społeczności jako CoinSignals obsługiwał kryptograficzny schemat Ponziego i wydrenował aktywa cyfrowe o wartości ponad $5 milionów od oszukanych inwestorów. Władze nakazały mu zwrócić ofiarom ponad $2,8 miliona i nałożyły na sprawcę stały zakaz rejestracji i handlu. CFTC przypomniało, że Spence przeprowadził swoje oszustwo między grudniem 2017 a kwietniem 2019. Zwabił około 175 osób i wyprowadził ogromne ilości bitcoinów i Ethereum. Dochodzenie wykazało, że Amerykanin składał fałszywe oświadczenia o wynikach, fałszywie przedstawiał swoje operacje i kłamał na temat płynności swojego podmiotu, aby zdobyć zaufanie użytkowników. Space przyznał się w listopadzie 2021 i kilka miesięcy później otrzymał wyrok 3,5 roku więzienia. Amerykański regulator zobowiązał się do kontynuowania walki z takimi oszustami, zapewniając konsumentom maksymalną ochronę. Rosyjski bank Sber dąży do integracji z blockchainem Ethereum. Rosja to kraj pełen kontrastów także jeśli chodzi o podejście do kryptowalut. W styczniu 2022 roku rosyjski bank centralny chciał zakazać kryptowalut, a obecnie jeden z największych rosyjskich banków Sber, wcześniej znany jako Sberbank, coraz prężniej rozwija swoją platformę blockchain i dąży do integracji z blockchainem Ethereum. 30 listopada rosyjski Sber ogłosił plan wobec swojej autorskiej platformy blockchain, którą chcą uczynić kompatybilną z inteligentnymi umowami i aplikacjami w sieci Ethereum. Sber planuje także integrację z portfelem MetaMask firmy Consensys, który po zmianie regulaminu znalazł się w ogniu krytyki społeczności kryptowalutowej za zapis o śledzeniu IP użytkowników. Nie zraża to jednak rosyjskiej instytucji, która do kwestii ochrony prywatności ma bardzo luźne podejście. Sama integracja oznacza, że użytkownicy i deweloperzy Sber będą mogli emitować własne tokeny i tworzyć inteligentne kontrakty, które następnie przeniosą na blockchain Ethereum. Dodatkowo integracja z systemami informatycznymi banku pozwoli na dokonywanie płatności w inteligentnych kontraktach w rublach. Działania firmy mogą mieć związek z wezwaniem prezydenta Rosji Władimira Putina, który pod koniec listopada wezwał do stworzenia otwartej sieci rozliczeniowej opartej na blockchainie. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru.
Cześć!